Cześć! Witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy materiał wideo odnośnie statywu do zgrzewarki woreczków foliowych, którą ostatnio wykonywałem dla jednego z moich klientów. I chciałem Ci pokazać, jak ten statyw jest wykonany, jak on wygląda w rzeczywistości. A więc zaczynajmy. A dzisiaj jest 16 stycznia 2025 roku i mamy gdzieś po godzinie 9. I dzisiejszy dzień to właśnie zakończenie tego projektu. A więc jak widzisz, mamy przed sobą statyw z zamocowaną już na nim zgrzewarką. Zgrzewarka do worków foliowych. Ja Ci pokażę, jak to wygląda. To są takie właśnie woreczki foliowe. Tu akurat w tym przypadku wsypany mamy piasek, ponieważ piasek miałem pod ręką i piasek wsypałem. Zgrzew wygląda w ten sposób. Może za chwilę spróbujemy również wykonać zgrzew. Zobaczysz, jak to działa. Zaprezentujemy samą pracę zgrzewarki. Mam nadzieję, że widzisz. Zgrzew 8 mm szerokości. Pięknie po całości wykonany, bez żadnych przerw, bez niczego, worek szczelnie zamknięty. Jeżeli chodzi o samo urządzenie zgrzewające, które dokonuje tu tego zgrzewu, jest to... Zanim powiem, co to za urządzenie, oczywiście chciałem na wstępie też powiedzieć, że nie jest to materiał sponsorowany. Nikt nie płaci mi za to, żebym pokazywał to urządzenie, więc ja po prostu dostałem tą zgrzewarkę od klienta na czas wykonywania statywu pod nią i po prostu dlatego Wam ją tutaj pokazuję. Jeżeli chodzi o samą zgrzewarkę, jest to zgrzewarka firmy Hakona. Jest to węgierska firma. Zgrzewarka to jest chyba model jakiś V-Type o szerokości 1020 mm zgrzewu. Dla przykładu zgrzew jest węższy niż ramiona zgrzewające, a płyta, która się znajduje tu pod zgrzewarką, ta blacha, ona ma szerokość 1100 mm i to jest najszerszy punkt samej podstawy, samego statywu, który miałem przyjemność wykonywać w ostatnim czasie. No, to tyle tytułem wstępu odnośnie samej zgrzewarki. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to tak jak mówiłem już na wcześniejszym filmie i w ogóle widzieliście na wcześniejszych moich materiałach, jest to konstrukcja wykonana, jeżeli chodzi o materiały, tutaj wszystkie nośne w całości ze stali nierdzewnej, kółeczka, jeżeli chodzi o ich korpusy, również wykonane ze stali nierdzewnej, bo maszyna, co widzicie na wideo bardzo dobrze, jest posadowiona na 4 kółkach. Każde z kółek ma swój hamulec. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Profile mówię. Jeżeli chodzi o całość konstrukcji, to konstrukcja statywu jest całkowicie skręcana. Oczywiście do profili przyspawane są płaskowniki, które wcześniej były nawiercone, nagwintowane. Natomiast jeżeli chodzi o metodologię złożenia, to jest ona skręcana na śruby. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Stąd, co możecie zaobserwować, jest w konstrukcji też dużo różnych zaślepek. Co widzicie tu, na przykład mamy 3 sztuki zaślepek, które właśnie skręcają ten profil tu od kolumny. Jeżeli chodzi o profile i ich szerokości, tutaj grubości zastosowane, to tu dla przykładu mamy profil 60 na 60 z grubą ścianką 3 mm. Ten profil również tej samej wielkości. Kolejny z profili, tu mamy 120 na 60, również ze ścianką 3 mm. Jeżeli chodzi o profil kolumny, to 120 na 120 na 4 mm grubą ściankę ma. Profil tej podstawki to 60 na 40 na 3. Jeszcze jeden typ profila zastosowany tu to ten od ramienia zgrzewarki 80 na 80 na 4.
Jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, konstrukcja w całości skręcana. Wszędzie, gdzie punkty skręcania były, są porobione zaślepki. Zaślepki, drodzy widzowie, wykonane metodą druku 3D. Tu u mnie na miejscu moja żona drukowała te zaślepki z tworzywa nazywanego TPU. Za chwilę pokażę Wam coś fajnego związanego z tymi zaślepkami, ale pokażmy jeszcze kolejne wydruki. Mamy tutaj kolejny wydruk. Jest to taki powiedzmy, nazwijmy to uchwyt regulacyjny, który wyposażony jest w 6 otworów. Dzięki tym 6 otworom możemy wyregulować kąt tej płyty, na której układamy produkt. Tutaj mamy punkt jakby obrotu. Punkt obrotu bardzo prosto również zrealizowany. Jako zawias służy nam łeb śruby imbusowej i wykonane do tego jest ze stali nierdzewnej takie ucho. Ucho oczywiście przesadzone, jeżeli chodzi o grubość, natomiast zrealizowane z tej grubości, ponieważ po prostu taki płaskownik mi pozostał i szkoda było go nie wykorzystać tu. Jeżeli chodzi o rozstaw otworów w tym uchu regulacyjnym, to mamy tu tych otworów, tak jak mówiłem, 6, każdy otwór co 2,5 stopnia. Więc mamy taką przyzwoitą możliwość regulacji. Jeżeli chodzi o płytę tu, na której układamy produkt, czyli te nasze woreczki, w płycie wykonane również otwory. Na tą chwilę będzie tu jeszcze prawdopodobnie zrobiona mała modyfikacja w postaci dołożenia od drugiej strony płaskowniczka z gwintami, tak żeby nie bawić się w żadne przekładanie śrubek i tak dalej. Po to, żeby łatwo regulować sobie tutaj tą półeczkę zagiętą pod kątem. W tym momencie skręcone to za pomocą śrub motylkowych i oczywiście, nakrętek motylkowych i oczywiście mamy tam śrubeczkę przełożoną. Możliwość regulacji jest tutaj również dość spora. Poza tym, że mamy otwory w płycie, to również jest fasola do regulacji samej półki, więc możemy w dosyć dużym zakresie wyregulować sobie ułożenie. Poza tymi regulacjami, które już Wam przedstawiłem, sama półka ma również możliwość regulacji tu na tej śrubie. Jest tu do tego ramienia zgrzewarki przykręcona śruba z gwintem trapezowym, z daną nakrętką z brązu, choć wygląda jak mosiąc, ale to chyba brąz. No i dzięki temu możemy niezależnie regulować samą tą półeczkę w stosunku do zgrzewarki. Kolejna regulacja znajduje się z drugiej strony i proszę Państwa, ta regulacja odpowiada za unoszenie i opuszczanie całego zespołu. Całego zespołu, to znaczy zgrzewarki i płyty, na której ustawiamy produkt. Ja postaram się może zademonstrować, jak to działa. Jak widzicie, kręcąc, wózeczek zjeżdża, śruba się tu opuszcza. Wszystko jeszcze dość ciasno pracuje. Nie jest to z luzami, więc troszeczkę siły trzeba włożyć. A druga rzecz taka, że znajduje się tu już ciężar, ponieważ zgrzewarka z tymi ramionami waży w granicach 50 kg. Trochę waży ta płyta, trochę waży to ramię razem z tą płytą i ta podstawka cała z płytami zamocowanymi na niej, więc tu już w sumie, jakby na to patrząc, podnosimy w granicach 80 kg, a może nawet i więcej. Jeżeli chodzi o układ liniowy przesuwania góra-dół, to zrealizowany jest on na prowadnicach liniowych i wózkach. Prowadnice wózki to 20. Tu
od płyty podstawki, jak i od samego ramienia zgrzewarki. Wszędzie zastosowane te same prowadnice i te same wózki. Układ podnoszenia góra-dół, przesuwania góra-dół zrealizowany na śrubie trapezowej TR24 o 5 mm skoku z nakrętką z brązu. Na nakrętce, proszę Państwa, pozwoliłem sobie również umieścić swoje oznaczenie, swoje logo, żeby było wiadomo, kto to wykonywał. Sposób mocowania nakrętki, jak widzicie, taki. 4 śruby trzymają nakrętkę do płaskownika, który zamontowany jest do płyty, na której siedzi cała zgrzewarka. Z drugiej strony, proszę Państwa, wykonałem również swoje logo firmowe, ponieważ trzeba maszyny znaczyć, nie ma się co szczypać i jak widzicie, wykonany grawer za pomocą freza Fi 2, frezowany na frezarce CNC oczywiście. Grawer poprzedzony jest wykonaniem powierzchni, ponieważ profil nie jest super równy, a grawer zanurzony jest tylko w materiale na 0,2 mm. Widać to dość dobrze, jest to bardzo estetyczne, bardzo gładkie, nie ma tutaj żadnych takich chropowatości, niczego innego. Ja też nic z tym nie robiłem w postaci wykończenia papierem ściernym, czy jakąś tam szlifierką z matą itd. No po prostu takie wyszło z frezowania. Co fajnego jeszcze chciałem Wam pokazać, to kolejne zastosowanie druku 3D w postaci wykonania tutaj tego pokrętła. Jak widzicie, ramię pokrętła wykonane metodą druku 3D z tworzywa PETG, a tu do kręcenia wykorzystujemy pręt ze stali nierdzewnej Fi 20, który jest przykręcony do tego pokrętła. Z drugiej strony również mamy ucho do regulacji. Na tej samej zasadzie co tamto zielony, jest odbiciem lustrzanym, z tym, że wykonane z innego tworzywa. Dlaczego z innego tworzywa? Ponieważ dysponuję kilkoma drukarkami 3D i zamiast drukować na jednej drukarce 2 detale, ja po prostu wydrukowałem 2 detale na 2 drukarkach. Dzięki temu w tym samym czasie miałem 2 detale. Stąd w różnych kolorach. Finalnie i tak będzie to wykonane ze stali nierdzewnej. Zostało to zrobione jak na razie tymczasowo. Zaślepki, które znajdują się, tak jak mówiłem wcześniej, są również wydrukowane z tworzywa TPU. Za chwilę Wam też pokażę, co to za tworzywo, ale chciałem Wam pokazać coś innego. I ja nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie sobie, jak pięknie mienią się te zaślepki pod światło. Mają one taki hologramiczny, hologramowy, ja nie wiem nawet jak mam to nazwać, efekt, który po prostu powoduje, że one mają przeróżne kolory i te kolory się zmieniają. Wygląda to naprawdę super pod względem wizualnym. A wydruk taki wychodzi dzięki płytom, na którym drukuje się ten materiał. Te płyty mają właśnie taki hologram na sobie. Jest to super pod względem estetycznym. Wszystkie zaślepki mają ten sam efekt. Na jednych będzie widać to lepiej, na drugich gorzej, ale to ze względów oświetlenia, ale myślę, że to widzicie dobrze. Bardzo fajne. Bardzo fajne, drodzy widzowie.
Myślę, że chyba Wam już tu odnośnie tego powiedziałem wszystko. Mówiłem, że mamy tu regulację, mówiłem, że mamy tu regulację. Także trochę punktów regulacyjnych mamy do ustawienia tej maszyny. Płyta może zmieniać kąt, wysokość półki samej tu jest również regulowana. Regulujemy cały zespół, jak i samą tą półkę dzięki tej nakrętce, która się tam znajduje. Co miałem powiedzieć? Jest jeden mankament w tej konstrukcji i muszę Wam się do niego przyznać, bo czemu nie? Mankamentem jest właśnie tu ta podstawka z tym ramieniem, które przymocowane jest tu za pomocą tej nakrętki do tej śruby. Tu problem jest takiego typu, że ta podstawka, ona siłą grawitacji swoim ciężarem po prostu opada na dół, przez co odchyla tą śrubę od jej prawidłowego kąta i napiera po prostu nakrętką na nią. Ta nakrętka się delikatnie ukosuje i jest bardzo ciężko. Wręcz właściwie w ten sposób jest niemożliwe ruszyć tą nakrętką w ten sposób bez zelżenia tej konstrukcji podstawki. I teraz pytanie do Was, czy jest to plus, czy może minus? Dlaczego pytam, czy jest to plus, czy minus? Ponieważ w ten sposób mamy jakby naturalnie zrealizowany hamulec. To znaczy ta nakrętka w żaden sposób samoczynnie się tu nie obróci, przez co ta półka nie zostanie rozregulowana. Minus jest taki, że żeby dokonać regulacji, trzeba włożyć trochę siły, ponieważ trzeba unieść tą półkę do góry, a drugą ręką kręcić nakrętką w tym samym czasie. I to jest po prostu minus. I teraz mam pewien pomysł na to, jak to zrealizować, ograniczając troszkę pole robocze, troszkę, sporo samej maszyny. Mianowicie wpadłem na taki pomysł, żeby tu doczepić jeszcze jeden wózek do prowadnicy i połączyć to z tym wózkiem, co dałoby mi trzeci punkt podparcia dla całej tej podstawki i ogólnie spowoduje to też usztywnienie całej tej maszyny na wysokości. Ona zostanie jakby wtedy związana, bo te wózki liniowe, one zapewniają bardzo dużą sztywność tu przy bardzo niskich oporach ruchu, więc takie rozwiązanie sobie wymyśliłem. Możecie pisać, drodzy widzowie, w komentarzu, czy będzie to dobry pomysł. Wyobraźcie sobie taki wózek, jak mamy tu, dodajemy kolejny i tworzymy tu mocowanie, przez co to wszystko powinno zacząć działać normalnie. Bynajmniej ta nakrętka powinna wtedy zdecydowanie lżej się kręcić. Nie jest to bardzo dużym mankamentem, natomiast częściowo mnie to po prostu drażni, ponieważ tu popełniłem mały błąd. Poza błędem, o którym Wam powiedziałem, żadnego błędu na tę chwilę innego nie zauważyłem. Z konstrukcji jestem ogólnie zadowolony. Jak dla mnie wykonanie jest zadowalające. Myślę, że mój klient również będzie zadowolony z maszyny. Oczywiście ja w trakcie użytkowania tej maszyny będę w stanie pomóc mu, jeżeli stwierdzi on, że coś trzeba zmienić, poprawić, usprawnić, ulepszyć itd. itd.
Dlatego też ta konstrukcja została zrobiona przeze mnie w postaci skręcanej, ponieważ jest to taka pierwsza tego typu konstrukcja robiona przeze mnie. Nie jest to projekt najbardziej zaawansowany, natomiast no jest to wykonanie, które jakby realizowałem po raz pierwszy pod tego typu maszynę. Na sam koniec filmu ustawię sprzęt i pokażę Wam, jak wykonuję zgrzew. A więc zaczynam. I przystępujemy do zgrzewania. Ja może, tu pedał mamy dłuższy. Tu mamy pedał i pedał sobie naciśniemy. I obserwujcie, jak to działa. Uwaga. 3, 2, 1. Odlot! Zgrzew wykonany. Sprawdźmy. Jak widzicie, mamy zrealizowany drugi zgrzew. Moglibyśmy zrobić jeszcze trzeci, ale wymagałoby to ode mnie zmiany konfiguracji wysokości, chociaż dla Was spróbuję to zrobić w miarę szybko. Jak widzicie, uniosłem delikatnie, nie wiem czy nie za nisko, może będę musiał ją unieść troszeczkę wyżej. Spróbujemy. Ale będzie dobrze, będzie ewidentnie ładnie widać trzeci zgrzew. A więc po raz kolejny to samo. Uwaga. 3, 2, 1. Odlot! I proszę Państwa, mamy wykonany trzeci zgrzew. Myślę, że jesteście w stanie zaobserwować. Jest bezbłędny, jest idealny. Bym powiedział, że jest idealny. No i co? To tyle w temacie. Maszyna zrealizowana. Teraz jedzie ona do klienta, a klient już zweryfikuje, czy statyw dobrze wykonany, czy nie. Czy trzeba coś poprawić, czy nie. Jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, to bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pokazałem Wam coś fajnego. Ja jestem bardzo zadowolony z wykonania tej konstrukcji. Dla mnie osobiście wykonana jest ona bardzo dobrze. Oczywiście na pewno znajdzie się ktoś, kto skrytykowałby ją w jakiś sposób i powiedział, że coś jest źle, bo zawsze ktoś potrafi zrobić coś lepiej. Ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że chciałem pokazać Wam, nad czym ostatnio pracowałem i dlaczego nie miałem za dużo czasu na inne tematy. I jak na tą chwilę jeszcze to się nie zmieni, ponieważ kolejne tematy czekają na mnie dalej do realizacji, więc do końca tego miesiąca na pewno jestem poza. Tu dzisiaj znalazłem chwilę na to, żeby nakręcić materiał, no bo niestety, ale nie mogę tego odpuścić, bo jest to taki, powiedzmy, grubszy projekt dla mnie i chciałem to w jakiś sposób uwieczyć. A więc bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Już teraz chciałem zachęcić Cię do oglądania moich kolejnych materiałów, również tych poprzednich, które mam na kanale. Oglądanie to wspieranie
wspieranie mnie, mojej twórczości. Oczywiście również zachęcam do pozostawienia śladów po sobie w postaci lajka i w postaci subskrypcji, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie dużo daje. Im więcej Was oglądających, im więcej subskrypcji, tym więcej możliwości dla mnie. A więc bardzo zachęcam. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Tymczasem ja już mówię cześć i do zobaczenia. Hej!